Hi guys, welcome back to my channel. I witam Was nie dnia kolejnego, ale dnia następnego. Wczoraj był dzień przeokrutny. Padało mocno cały dzień. W związku z tym nie miałem możliwości nic nagrywać, bo mijało się to z sensem. Naprawdę mocno padało. Narzędzia mokre, kurtka deszczówka, no ale spodnie jakie są, to po kurtce spływało wszystko mokre. No ale pracowałem, tak jak wspominałem. W Norwegii bez względu na pogodę pracujesz po prostu. To nie są Filipiny, tu się pracuje. I to tu się stanęło się wczoraj. Mamy to prawie skończone. Wiem o tym, że mogłoby być to wczoraj skończone, gdyby tak mocno nie padało. I gdybym nie musiał jechać. Wcześniej do domu po prostu, bo warunki pogodowe były takie. A już po trzeciej to w ogóle zaczęło lać jak z cebra. No ale udało się zapłytować cały dach, zamknąć dach. Teraz tylko ostatnie szlify, zrobić wiatrownicę z tej strony. Także dzisiaj jest sobota, dzisiaj będzie dzień krótki. No i dzisiaj jest koniec tego projektu. Porozmawiamy jeszcze o tym chwilę, jak już skończę. Teraz biorę się za pracę. Wczoraj tak mocno padało, że wszystkie narzędzia, elektronarzędzia wziąłem ze sobą do domu, napaliłem w piecyku i żeby one po prostu przeschły, bo nie ma nic gorszego dla narzędzi elektrycznych niż jak zamokną i zostawić je gdzieś tutaj, jakbym je zostawił w kontenerze i ta woda by sobie tam stała w tych narzędziach. No, ładnie to wyszło, chociaż jeszcze nie jest skończone. Zobaczymy, jak będzie na końcu. Tak jak mi się wydawało, było możliwe to wczoraj skończyć, tylko że pogoda, no, nie dało rady wczoraj tego skończyć przez deszcz. A dzisiaj sobota, 2 godzinki i mamy wszystko skończone. Teraz tylko trzeba wziąć przyczepkę, wywieźć tą resztę materiału, rusztowanie tam na górę, odwieźć długą drabinę. Wejdziemy jeszcze na górę. No, elegancko wyszło. Gdzieniegdzie, tak jak mówiłem, połacz dachu jest z odzysku. I w zeszłym roku miałem ten problem tak samo na tamtym dachu. No ale tamten dach był dużo większy, bo to 2 kontenery jeszcze przestrzeń pomiędzy nimi, także tu był dużo większy problem niż tutaj. Bo nie wiem, czy te panele były z różnych stron dachu wcześniej, czy co z nimi było nie tak. No ale jak widzicie, gdzieniegdzie poprzednie otwory były przesunięte o 5 cm i nie wszędzie trafiały w łatę. Tak jak widać, tam idzie linia, tam jest elegancko, tam były dziurki na miejscu, tak jak były rozłożone łaty, a niektóre panele po prostu wyszły tak, że niektóre linie były przestrzelone o 5 cm. Oczywiście wiadomo, że nie będziemy robić takich schodów szlaczka z łat, żeby dopasować do każdego panela z osobna. Także tutaj po prostu klej Teksiu w Norwegii, wodoodporny, mrozoodporny, wszystko. Zaklejona dziurka, po tym jeszcze uszczelkę tu wkleiłem na to od farmera. Na ilu panelach tak się stało? Na 2 panelach było przesunięcie. A paneli akurat Turwil przywiózł no na styk, tyle ile potrzeba, 7, także nie było tej możliwości, żeby z jakiegoś zrezygnować i szukać takiego, który by pasował. Trzeba było robić z tego, co jest. Tak jak już wspominałem, tak jak mnie ktoś w komentarzu poprawił, za co dziękuję. Tak krawiec kraje, jak materiał staje. Całe zadaszenie, wszystko z odzysku. Te krokwie dowiedziałem się od Turwila, bo wczoraj był na chwilę. Turwil pracuje na koparce przy rozbiórkach, przy wyburzeniach i tak dalej. No to te krokwie wziął z pracy z Oslo, burzyli jakiś dom czy coś. No i doszedł do wniosku, że
solidny, stary, dobry materiał jeszcze do wykorzystania, że przyda mu się właśnie na przykład tutaj, w takim miejscu, gdzie nie musi inwestować pieniędzy i kupować nowych krokwi, nowego materiału. No i są wykorzystane, dostały drugie życie, jeszcze sobie pożyją, nie pójdą na drzazgi, tylko jeszcze sobie pożyją. Nawet ta linia, delikatnie widzę, że ta frontowa linia delikatnie jest zygzakiem ta deska, no ale to było cięte piłą mechaniczną, bo krokwy miały za dużą szerokość, nie dało się tego ściąć bączkiem, także takie trochę to tam nic. Normalnie powinno to być idealnie, a tu widzę, że idealnie nie jest, ale nikomu to tutaj nie będzie sprawiało problemu. No i nie mam wszystkich narzędzi, które zdecydowanie ułatwiły pracę. Jakbym miał wszystkie narzędzia, które mam na Filipinach swoje, to byłoby wszystko idealnie prosto i tak dalej z tym cięciem, bo wtedy można sobie wziąć czy piłę szablastą, czy piłę oscylacyjną i ładnie sobie dociąć, odrysować od kreski, a wiadomo, jak się piłą łańcuchową tnie takie rzeczy, to zawsze gdzieś tam minimalnie nie da się po prostu wszystkiego uciąć idealnie prosto. Jeszcze stojąc na drabinie, z drabiny nie było tnięć na ziemi, tylko już na miejscu. Może by się dało? Nie wiem. Tak dużo nie pracowałem z piłą łańcuchową. Może sobie tylko szukam wytłumaczenia. No ale wyszło dobrze, no. No wyszło dobrze. Z tyłu też, elegancko. Wczoraj, jak już dach był skończony, bo wczoraj skończyłem układać ten dach, jak padało, właśnie bardzo mocno padało. Spełnia swoją funkcję. Ładnie woda po nim ściekała, nic nie kapie na kontener, chociaż kontener też był szczelny. Ale dzięki temu teraz, że wypuściliśmy to metr na zewnątrz, to nawet jakby śnieg zacinał z deszczem, to ta maszyna, nie wiem co to jest, jakaś łuparka? Jak ktoś fachowo nazywa. Wkłada się tu drewno i drewno rąbie na mniejsze kawałeczki. Jak to się nazywa? Łuparka jakaś, nie mam pojęcia. No bo co się robi siekierą? Łupie się drewno? No i na takich paletach Turwil sprzedaje to drewno potem. Dobra, bierzemy tą przyczepkę, ładujemy rusztowanie, ładujemy drabinę, ładujemy te deski, które zostały. Jedziemy to odwieźć, odstawiamy przyczepkę i jedziemy do domu. Jest sobota, można odpocząć, jest jeszcze rano. Piękna pogoda, a jutro znowu ma padać. Jutro znowu ma padać cały dzień.